When people are holding on to paper that is losing value, they all want to trade it quickly for something solid, something that holds value. And so the most common things are real estate and gold. Those are very common. So the value of those things rises. And people holding real estate and gold, if they didn't need their money to immediately feed themselves, but had a lot of money just to hold into land and gold and real estate, then they increase their value a lot. And who owns the most real estate in every country of the world? It's the government. Who owns the most gold in the United States, and probably most governments in the world most countries in the world, is the government. Okay, and an example of real estate, this is the chart that shows the value of a house, the median price of a house in Opolu, the island where I live. And it's in dollar figure here, and it starts with the zero base here. And you can see this in the last recent years, this is single-family home, and this part here is for condos. A single-family home in a few years almost doubled in value from around $350,000 to over $700,000. My house increased in value, it doubled and increased more in 3 years than I earned as a professor in 5 years. No i tutaj, jeżeli patrzymy, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają te papierowe pieniądze, które ciągle tracą wartość, to cóż ci ludzie starają się robić? No oczywiście starają się je wydać, zamienić je na coś materialnego, co taką wartość zachowa. No i cóż przychodzi do głowy? No oczywiście to są nieruchomości, to jest ziemia, to są budynki, to jest złoto i znów, który jest największym właścicielem tego typu obiektów? No oczywiście największym właścicielem tego typu rzeczy to jest rząd, prawda? Największym posiadaczem złota w kraju na pewno jest rząd. No i również ceny nieruchomości bardzo rosną. No i tutaj mamy właśnie przykłady wzrostu cen, czy wykresy przedstawiające ceny nieruchomości na Wyspiołach, na Hawajach, gdzie u dołu to są ceny apartamentów, u góry to jest cena domu jednorodzinnego. No i w ciągu ostatnich lat widać, że ta cena domu jednorodzinnego się podwoiła. No i na przykład tak jak i dom profesora, w ciągu ostatnich 3 lat jego wartość wzrosła dwukrotnie, a w tej chwili ta wartość to jest, wzrosła dużo więcej, niż on jest w stanie zarobić w ciągu 5 lat. Well, the value of my house went up. Good for me. But there should be no tears as the value of my house goes down. And that's the case for so many people across the country that bought houses because they expected the value to go up. And now they're crying crocodile tears because the value is starting to go down. There's no reason for tears for them. They expected a gain, they took a risk, and excuse me, they have to absorb that risk. No i oczywiście ja nie narzekam z tego powodu, że cena mojego domu wzrosła, czy wartość mojego domu wzrosła, no ale są tacy, którzy są właścicielami domów, bo po prostu tam mieszkają, a są tacy, którzy je kupują, bo liczyli na to, że ta cena będzie rosła dalej. No i jeżeli nagle w tej chwili cena nieruchomości spada, to nie powinni wylewać krokodylich łez, prawda, że co się stało, że ich wartość jego domu spadła. Oni przecież kupowali go, żeby na tym zarobić. Nawet jeżeli chcieli zarobić, muszą się liczyć z tym, że ewentualnie mogą stracić. To just finish up, the government also owns the most foreign currencies that might be more stable. They own the most museum collectibles. They print the money, and they collect taxes on people's rising income to pay for the higher cost of living. So in every category, the government that prints the money is also the main winner. You can see a motive, a huge motive to tolerate high levels of inflation, even though it's at great cost to those people in that category, the broad base of the population that may not understand what happened to their income. Aby skończyć już z tymi, którzy na tej inflacji zarabiają, tutaj jeszcze mamy do czynienia z walutami obcymi, ze zbiorami muzealnymi, z możliwością druku pieniędzy, z możliwością podnoszenia podatków. Oczywiście w większości przypadków, tutaj znów rząd jest tym najbardziej zainteresowanym, oczywiście zarabia na tym kosztem tych po prawej stronie, którzy na tym tracą. All right, what would I do about it? Well, I suggest these solutions to these kinds of situations, which I'm almost hesitant to call a crisis, because it's a misplaced word. The crisis always is something that
politicians clamor for because it builds their power. People turn to them. Even though they have very little confidence and trust in them, people turn to them when they panic. And it builds their power, as in any war. A więc tutaj są propozycje moich rozwiązań, przy czym ja uważam, że słowo kryzys jest słowem, które jest niewłaściwie używane. Ono jest używane przez polityków przede wszystkim po to, żeby po prostu podnieść ich znaczenie i po prostu w momencie, kiedy się zaczyna mówić o kryzysie, ludzie się zaczynają tego bać i zwracają się do polityków z prośbą czy z żądaniem rozwiązania tego kryzysu, nawet pomimo tego, że tym politykom nie wierzą, nie ufają. Now, instead of bailing out companies, keeping them open, keeping bad stockholders in place, bad executives in place, I say, let them go bankrupt. It doesn't mean the businesses go out of existence. All it means is that there's a transfer of ownership from bad owners and managers to good or better owners and managers. And the World Economic Forum ranks the United States, last year in January, it ranked the United States at the top of the list in the world for being able to have a legal system and for settling financial problems and for resolving bankruptcy. They should let it work. But they didn't. They're instead keeping the incompetent managers in place. A więc tutaj pierwszym elementem, pierwsze rozwiązanie powinno polegać na tym, że po prostu jeżeli jakaś firma rzeczywiście jest na skraju bankructwa, to powinno się jej pozwolić zbankrutować. Powinno się pozwolić tym akcjonariuszom i tym członkom zarządu, którzy do tego doprowadzili, żeby po prostu firma zbankrutowała, prawda? Żeby oni te straty ponieśli. No i tutaj oczywiście nie oznacza to, że firma musi zniknąć. Może to oznaczać, że firma zostanie przejęta przez kogo innego, pojawią się nowi, dobrzy zarządzający, albo przynajmniej lepiej zarządzający. I jeżeli chodzi o prawo regulujące sytuację upadłościową i rozwiązywanie tych wszystkich problemów, to tutaj Światowe Forum Ekonomiczne w ubiegłym roku oceniło, że najlepszy system prawny do rozwiązywania tego problemu istnieje w Stanach. No tylko tyle, że nikt nie próbuje zastosować tego systemu, nikt nie pozwala, czy zgadza się, żeby ten system zastosować i żeby właśnie to prawo upadłościowe zaczęło działać. So, instead of bankruptcy, instead of bailouts, also vigorous prosecution of corruption in both the public and the private sector to punish bribery, fraud, and malfeasance. People who are not doing the job they were supposed to be doing should at best be fired, at worst they should be prosecuted for malfeasance. No i tutaj oczywiście te bankructwa zamiast planów ratunkowych, ale również bardzo intensywne prowadzenie czy walka z korupcją i tutaj kary za łapówkarstwo, za oszustwo czy za złe postępowanie i tutaj za złe zarządzanie, za złe praktyki i tutaj co najmniej ludzie powinni być wyrzucani z pracy, jeżeli nie karani sądowo. I would re-examine the whole concept of corporate limited liability. I believe that if investors become owners, decision makers, and the beneficiaries of dividends and profits, that they are also fully responsible for the actions of their companies and their executives. And by making them fully liable means to me that they will be much more careful in who they hire and how they manage their operations. And instead of taxpayers being responsible for bad decisions, they will be. Kolejnym elementem, moim zdaniem, powinno być ponowne zbadanie przepisów dotyczących ograniczonej odpowiedzialności przedsiębiorstw, dlatego że tutaj zarówno właściciele, czyli akcjonariusze, jak i zarządy powinny ponosić pełną odpowiedzialność.